tekstu mamy do czynienia. Kiedy się otwiera ten tekst, to czytamy: oto słowa ukryte, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał bliźniak, Judasz Tomasz. I powiedział, kto znajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci. Tekst, który wysłałem wam, zobaczycie, stwarza się z 114 wypowiedzi Jezusa i każdy zaczyna się słowami Jezus powiedział. I ten tekst był znaleziony w Egipcie, w Nag Hammadi, w słoju glinianym w roku 1945 roku. Okoliczność odnalezienia warto przypomnieć sobie krótko, że dwóch chłopów kopało w pustyni i znalazło ten gliniany dzban i rozbiło, i w tym znaleźli cały zbiór rękopisów, około 40 różnych dzieł napisanych w starokoptyjskim, pochodząc od IV wieku. Jakim sposobem były zakopane tam, jeszcze nie wiemy i może nigdy nie dowiemy się, ale mamy sporo dowodów, że te dzieła były przepisane w opactwie świętego Pachoma niedaleko i że tworzyły część biblioteki właśnie w tym opactwie. Przypuszczalnie były zakopane i pochowane tam umyślnie, dlatego że był dekret cesarski, który zabraniał posiadaniu tekstów poza kanonem i żołnierze rzymscy chodzili od opactwa do opactwa i niszczyli teksty. A więc mnisi, chyba wiedząc, że chodzą takie wojska, wzięli te dzieła i zakopali je. Te dzieła były później przekazane różnym ludziom, sprzedane na bazarze. Były różne przygody, których można opowiedzieć, ale nie chciałbym tyle czasu spędzić dzisiaj opowiadając. Ale w końcu były odnalezione i po różnych przygodach znalazły się w Koptyjskim Muzeum. I w roku 1976 dzięki pracy ONZ grupa uczonych zebrała się, sfotografowała wszystkie teksty i wydała w przekładzie angielskim i niemieckim najpierw i potem w innych językach. W Polsce pojawili się po polsku dużo później i głównie w małych wydaniach uniwersyteckich, które są niedostępne, chyba że ktoś ma dostęp do biblioteki uniwersyteckiej. Ewangelię Tomasza jednak znajdziecie różne przekłady po polsku. Jest jeden, o którym wiem. Osobiście myślę, że nie jest to najlepszy przekład, a więc dlatego zająłem się tym projektem i wysłałem wam swój przekład. A więc co to są za wypowiedzi Jezusa? Wiele z tych wypowiedzi pokrywają się z Ewangeliami synoptycznymi i są najbliższe Ewangelii świętego Łukasza. Ale jest wiele innych słów dotychczas nieznanych. Dla wielu z was popadną od razu dwa pytania. Pierwsze, czy te słowa są autentyczne? Czy Jezus naprawdę je wypowiedział? Co myśli Kościół o tym? No, Kościół nie wyraził na to zdanie.
Oprócz generalnego potwierdzenia, że tylko pisma przyjęte można uważać jako autentyczne i że kanon był zamknięty w IV wieku naszej ery i już nie ma dodatkowych źródeł. A co jeśli coś wykopano? No coś było wykopano właśnie. A więc dla mnie to nie jest definitywna odpowiedź. Drugie pytanie, co może niektórzy z was mają, jest dlaczego mamy spędzić wieczory czytając apokryfy o niepewnym źródle? Teraz na pierwsze pytanie co do autentyczności tych powiedzeń, ja myślę, że każdy musi odpowiedzieć na to indywidualnie. Trzeba zastanowić się nad tymi słowami i zobaczyć, czy jest pewien rezonans. Bo żaden autorytet, kościół, uczony, ksiądz nie może ci na to odpowiedzieć. To jest w końcu twoje osobiste doświadczenie i twoja decyzja, czy przyjąć, czy uważać te słowa, jeśli nie autentyczne, przynajmniej inspirujące. Niektóre z tych niekanonicznych słów Jezusa w Ewangelii Tomasza są potwierdzone jako autentyczne w pismach Kościoła. I dam wam dwa przykłady teraz. Weźcie Logion 22. W Logionie 22 Jezus widzi dzieci i oczywiście mówi, tak jak w Ewangelii Łukasza, że to są tacy, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego. I potem dodaje coś niezwykłego, co na pewno nie czytaliście w innych Ewangeliach. Kiedy z dwóch sprawicie jedno, i jeśli zrobicie wewnętrzną stronę jako zewnętrzną i zewnętrzną jako wewnętrzną, a górną stronę jako dolną stronę, i kiedy uczynicie tak, aby to, co jest męskie i żeńskie, stało się jednością, aby męskie nie było męskie i żeńskie nie było żeńskie, kiedy utworzycie oczy w miejscu oka i rękę w miejscu ręki i nogę w miejscu nogi i obraz w miejscu obrazu, wtedy wejdziecie do królestwa. Nie ma tych słów w 4 Ewangeliach. Jednak około roku 100, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Ewangelia Świętego Jana powstała, jeden z ojców Kościoła, Klement, pisał w drugim liście. I tak pisał. Gdy bowiem sam mistrz został zapytany przez kogoś, kiedy nadejdzie jego królestwo, odpowiedział, kiedy dwoje będzie jednym, a to, co zewnętrzne, będzie podobne do tego, co wewnętrzne, a mężczyzna z kobietą nie będą ani męskie, ani żeńskie. Coś podobnego. I to nie jest byle jakie heretyckie źródło, ale to jest przyjęte źródło z jednych z ojców Kościoła, Klementa. I jest drugie źródło, list Piotra do Filipa, który też podobnie opisuje i mówi, że Jezus tak powiedział. A więc tu mamy powiedzenie, dla które mamy potwierdzenie w niektórych ojców Kościoła. Dla mnie osobiście jedno z moich ulubionych przykładów jest Logion 17, gdzie Jezus powiedział, dam wam to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, czego ręka nie dotknęła i co nie powstało w sercu człowieka. Teraz otwórzcie wasz Nowy Testament do
listu świętego Pawła, 1 do Koryntian, rozdział 2. I święty Paweł pisze, lecz tak jest napisane, tego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało, ani do serca człowieczego nie weszło, co Bóg przygotował dla miłujących Go. Ciekawe, że święty Paweł pisze, lecz tak, jak jest napisane. Ale nie ma innego miejsca, gdzie to napisane. Wydaje mi się, że jeden z proroków, może Izak, napisał coś trochę tak podobnego, ale nie w tych słowach. Jedyne inne miejsce, gdzie to jest napisane, o którym wiemy, to jest Ewangelia Tomasza. Teraz, biorąc pod uwagę, że święty Paweł pisał przed upadkiem Jerozolimy w latach 40. czy 50. naszej ery, jeśli on przeczytał te słowa w Ewangelii Świętego Tomasza, to znaczy, że Ewangelia Tomasza częściowo przynajmniej już istniała. I że te powiedzenia, które będziemy czytali, już istniały w tych wczesnych czasów. Następne pytanie, o których na pewno myślicie, jest, jeśli ta Ewangelia jest autentyczna, dlaczego nie znajduje się w kanonie? Dlaczego nie mamy 5 Ewangelii, ale mamy tylko 4 Ewangelii? Ja powiedziałbym, że większość uczonych dzisiaj zastanawiających się nad tym tematem myślą, że weszły w te decyzje, co przyjąć i co odrzucić, weszły kwestie polityczne. Ewangelia Tomasza miała jeden problem. Nie tylko była bardzo mistyczna i jest bardzo mistyczna, ale czytali jej Manichejczycy i Naasenowie i mieli wielkie poważanie właśnie do tej Ewangelii. A więc, kiedy ja wybieram, jakie są teksty przyjęte, nie będę chciał włączać tekstów heretyków i innych ludzi, których nie lubię i którzy uważają tą Ewangelię jako świętą. Będzie odrzucona. I wydaje mi się, że takie kwestie na pewno weszły właśnie w decyzję, czy przyjąć Ewangelię Tomasza, czy nie przyjąć Ewangelię Tomasza. Dobrze. Następny temat, co myślę warto zastanowić się nad, jest dlaczego w ogóle czytać apokryfy. Dlaczego czytać takie rzeczy jak Ewangelię Tomasza? No już myślę, że wydałem wam dosyć powodów, dlaczego Ewangelia Tomasza jest ważna i dlaczego warto zastanawiać się nad tym, co jest tam napisane. Klemens Aleksandryjski, jeden z ojców kościołów, który pisał około roku 180 naszej ery i mieszkał w Aleksandrii. On jest uważany jako święty w kościele prawosławnym, chociaż nie w katolickim, ale jest uważany jako jeden z ojców kościoła. On napisał list, który był znaleziony dosyć późno, w 1960 roku w opactwie w Jordanii. I w tym liście on pisze coś ciekawego. On pisze o tajemnej
Ewangelii Świętego Marka. I dalej daje nawet cytat z tej Ewangelii i pisze, że za jego czasów były nie tylko te 4 Ewangelie, o których znamy, ale były inne, tajemne w sensie, że były nie wszystkim pokazane, ale pokazane tym, którzy brali nauki na poważno i którzy udoskonalali się. A więc i mówił, że są 2 wersje Ewangelii Świętego Marka. Jedną, którą my znamy, która była skrócona, bo oryginalna wersja była dużo dłuższa, ale Święty Marek ją obciął i my tylko mamy zredagowaną Ewangelię Świętego Marka. Może tak było, trudno powiedzieć. Powiedział też, że jest 3 źródło nauki Jezusa, która była ustnie podana i nigdy nie zapisana. A więc to, co my mamy jako 4 Ewangelie, nie zawierają całą naukę Jezusa. Jeśli przyjmujemy to jako prawdę, co Klemens Aleksandryjski powiedział. Ale moim zdaniem, wiele z tej pierwotnej nauki Jezusa właśnie znajduje się w apokryfach i w tekstach, które nie były wtedy przyjęte, ale teraz były wykopane i teraz mamy, żeby czytać, co tam jest i zdecydować sami, czy chcemy to przyjąć, albo czy warto to zastanawiać się nad tymi rzeczami. Na przykład czytamy w Ewangelii Marii Magdaleny, co uczniowie mówią do Marii po odejściu Jezusa i po niebowstąpieniu. Oni mówią jej: siostro, wiemy, że Zbawca kochał cię bardziej niż inne kobiety. Powiedz nam cokolwiek pamiętasz ze słów, które ci rzekł, a których myśmy jeszcze nie słyszeli. Maria rzekła do nich: powiem wam teraz o tym, czego nie dano wam usłyszeć. A więc co czytamy? Czytamy, że Jezus właściwie Marii przekazał specjalną naukę, którą on myślał, że ona zrozumie i skorzysta, a może inni uczniowie nie. To dla mnie jest bardzo ciekawe. Powinniśmy zastanowić się nad tym. A więc i to nie jest tylko jedno miejsce, gdzie jest właśnie sugerowane, że są nauki, które wszystkim były przekazane i inne, które nie wszystkim. Ale nawet czytamy o tym w Ewangeliach kanonicznych, bo kiedy są różne przypowieści, które Jezus mówi, i uczniowie pytają, co to znaczy? I mówi, no powiem wam, ale nie innym, bo oni i tak nic nie zrozumieją. Ale powiem wam. I inne miejsce, gdzie ewangelista mówi i potem opowiedział znaczenie wszystkich tych rzeczy w sekrecie uczniom. A więc to nie jest to, że cała nauka była głoszona dla wszystkich, bo wszyscy nie byli w stanie jej zrozumieć, bo to, co Jezus przekazał, to dla wielu właśnie prostych ludzi brzmiałoby dosyć dziwnie. Wiemy, że raz powiedział im, jeśli nie będziecie jedli mojego ciała i pili moją krew, to nie będziecie mieli życia. I co ludzie powiedzieli na to? Byli zupełnie oburzeni. Co to jest?
co to jest, jakim sposobem, a więc to nie jest może dobra rzecz, żeby takie rzeczy wszystkim głosić, bo oni na pewno nie zrozumieją, o co chodzi. No tak, a więc myślałem, tyle powiem generalnie o Ewangelii Tomasza i może przejdziemy teraz do czytania niektórych z Logionów. I zaczynajmy od słowa wstępne i czytamy. Oto słowa ukryte, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał bliźniak Judasz Tomasz i powiedział, kto znajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci. Teraz to trochę nam przypominają się słowa w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 8, kiedy Jezus mówi, jeśli ktoś będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie zazna śmierci. Ciekawe, czy to dosłownie znaczy, że może nie umrę, jeśli przyjmę naukę? Jakoś nie bardzo myślę tak, bo jeszcze nie znamy ludzi, którzy nie umarli od tych czasów. To trzeba wyjść te słowa dużo głębiej i pomyśleć, co to znaczy. Ale w Janie jest trochę inaczej, bo mówi, jeśli ktoś będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie zazna śmierci. Tomasz mówi, jeśli kto znajdzie znaczenie tych słów. Nie chodzi o zachowywanie jakiejś nauki, ale słuchanie słów i wniknięcie w ich znaczenia. I jeśli ktoś naprawdę wejdzie w tym, co jest za tymi słowami, to nie zazna śmierci. Śmierć w tych czasach w kulturze śródziemskiej i filozofii platońskiej, w której Jezus obracał się i trzeba przypomnieć sobie, że Jezus chociaż był synem cieśli, on był człowiekiem wykształconym. On nie był prostym człowiekiem, taki jak myślimy, że niewiele wiedział. Nawet kiedy miał 12 lat, zaimponował wszystkim kapłanom od swojej wiedzy. A co kiedy miał 30 lat? Nie wiadomo, jakie było jego wychowanie, kto go nauczył, gdzie się nauczył, ale był człowiekiem bardzo wykształconym. A więc na pewno znał grecki język i na pewno czytał wszystkich filozofów, którzy byli wtedy i na pewno znał kulturę śródziemską. O tym możemy być pewni. I w kulturze śródziemskiej i filozofii platońskiej śmierć to był stan niewiedzy. To był stan, w którym się rodzimy, nie wiedząc, kim jesteśmy, po co jesteśmy na świecie i co tutaj robimy. W tej kulturze wcielenie było porównywanie, właściwie wchodzenie w trumny. A więc i ci, którzy nie doznali przebudzenia, uważano jako martwych. A więc to, o czym Jezus wspomina w tym powiedzeniu, wydaje mi się, jest, że kiedy ktoś wejdzie w znaczenie tych słów, taki człowiek dozna przebudzenia. Będzie wiedział, kim on jest i co i skąd przyszedł i
dokąd dąży. Nie będzie tak jak inni, żyjąc w stanie niewiedzy, w stanie takiej lęku egzystencjalistycznego. Tak jak widzimy w świecie dzisiaj. Pytaj ludzi, no jaki jest sens życia? Powiedzą, no co za życie, jaki sens życia? Oczywiście. I to człowiek, który dozna znaczenie tych słów, nie będzie pytał takie pytania. Będzie wiedział, co to jest sens życia i skąd przyszedł właśnie. O to chodzi. Kiedy się ja myślę, że też warto, właśnie chciałem 3 rzeczy powiedzieć. I to jest, jakie jest głównie przesłanie Ewangelii Tomasza. Jeśli przeczytacie wszystko i będziemy czytali je kolejnie, ja myślę, że są 3 rzeczy i 3 tematy, co się ciągle powtarzają w Ewangelii Tomasza. Pierwsze jest, że Królestwo Ojca nie jest przyszłym politycznym jakimś porządkiem. Jezus nie przyszedł jako Mesjasz polityczny i Królestwo Ojca nie jest pozagrobowym miejscem też. Królestwo należy do tu i teraz, i jest w nas, i jest poza nami. Jest rozprzestrzeniony po ziemi, a ludzie go nie widzą. Drugie jest, że zbawienie dokonuje się przez pojednanie swoich wewnętrznych sprzeczności i zakłócenia. To, co czytaliśmy w Logionie 22, to jest kluczowe dla Ewangelii Tomasza, że musimy stać się jednością. I to dokonuje się przez samopoznanie. W poznaniu siebie człowiek staje się jednym i poznaje swoją tożsamością z Ojcem. Ten temat też krąży przez całą Ewangelię Tomasza. Trzecie powiedzenie to chciałbym właśnie dzisiaj czytać, dlatego że dla mnie jest bardzo inspirujący. To jest 108. Kto pije z moich ust, stanie się jako ja i ja stanie się nim. I rzeczy ukryte będą mu objawione. Kto pije z moich ust. A więc zastanawiamy się jeszcze później o tym Logionie, ale wydaje mi się, że trzeba to widzieć jako mówiąc, że każdy jest synem Boga. Każdy jest nosicielem światła. A więc każdy, kto pije z ust, pocałunek i łączenie się ustami to jest bardzo intymny gest właśnie. I o tym właściwie tutaj chodzi. W pierwszym Logionie jest też napisane, że kto zapisał te słowa, to bliźniak, Judasz Tomasz. Tomasz po grecku, po aramejsku, przepraszam, Tomasz znaczy bliźniak. Jego prawdziwe imię to chyba był Judasz. Oczywiście nie tamten Judasz z Iskariota, ale miał na imię Judasz. A Tomasz to chyba jego przezwisko. Ja mam wrażenie, że Jezus używał różne przezwiska dla swoich uczniów. Na przykład Piotr.
Peter po łacinie to znaczy skała. A więc nazwał, mówi, nie jesteś Szymonem, jesteś skałą, Piotr. Inna, która chyba miała przezwisko, to była Maria Magdalena, bo Magdala znaczy wieża. A więc na pewno nazwał ją wieżą, moim zdaniem, dlatego, że była silna i wiedziała, kim jest. A więc tak odnosił się do niej jako Magdala, moja wieża tutaj. Niestety w naszej kulturze ludzie nie bardzo lubią jedną rzecz o Tomaszu i to jest, że nazywamy go niewierny Tomasz, bo potrzebował dowody, a więc był może święty, ale nie aż tak święty, bo musiał wetknąć palec właśnie w ranę Jezusa, zanim uwierzył. No trudno, tak jest w naszej kulturze. Moim zdaniem to jakoś nie bardzo wiem nawet, czy ta część Ewangelii Świętego Jana jest autentyczna, ale to mniejsza o to. Ale inna rzecz jest, że Tomasz, o tyle wiemy o nim, że chyba był wysłany do Indiach, bo założył tam 7 kościołów i dzisiaj są kościoły w Indiach, które właśnie mówią, że pochodzą od Tomasza. No i on też jest powiązany z Syrią, z Edesą. Tam też jego szczątki podobno były pochowane, a więc jego życiorys nie jest aż tak pewny. Był w Indiach, szczątki przywiezione z powrotem do Syrii może, ale chyba to było w Syrii, gdzie ta Ewangelia powstała i gdzie była używana. Co do bliźniak, no nie mamy żadnej tradycji, gdzie Najświętsza Maria Panna urodziła bliźniaków, a więc na pewno to nie trzeba brać dosłownie, że to był bliźniak, ale czytamy w takim innym apokryficznym tekście, Księga Tomasza nazywa się, gdzie Jezus mówi Tomaszowi: a ponieważ powiedziano, że jesteś moim bliźniakiem i prawdziwym towarzyszem, zbadaj siebie, aby rozumieć, kim jesteś, w jaki sposób istniejesz i jaki staniesz się. Skoro nazywasz się moim bratem, nie wypada, żebyś nie wiedział o sobie. Wiem, że zrozumiałeś, ponieważ już rozumiesz, że jestem poznaniem prawdy. A więc bliźniak, to ja myślę, że to oznacza duchową intymność, że Tomasz miał specjalnie bliskie i intymne zrozumienie Jezusa i kim był właśnie. I dlatego nazwano go bliźniakiem. Może też było fizyczne podobieństwo. Tego oczywiście nie wykluczono. A w tym pierwszym powiedzeniu, kto to był Jezus żywy, może chodziło o Jezusu po zmartwychwstaniu, albo żywy Jezus, to trzeba pomyśleć o nauczycielu wewnętrznym. Święty Paweł mówił: Chrystus w was, nadzieja i chwała. I może chodzi tutaj też nie tylko o przesłanie, o autorytecie zewnętrznym, ale też o wewnętrznym autorytecie. Możemy o tym porozmawiać za chwilę. Okej, i dalej czytajmy. Jezus powiedział:
Niech ten, który szuka, nie przestaje szukać, aż znajdzie, a gdy znajdzie, zaniepokoi się. A kiedy zaniepokoi się, zadziwi się i będzie królował nad wszystkim i znajdzie spoczynek. Droga przemiany nie jest bezbolesna ani łatwa. Rozpoczyna się poszukiwaniem. Ten, który nic nie szuka, który siedzi i wszystko jest duchowe, jest mu obojętne, nic nie znajdzie, bo trzeba najpierw być otwarty na to i nie tylko otwarty, ale energicznie zaczynać szukać. I dobra nowina właśnie jest, że ten, który szuka, na pewno znajdzie. I że droga jest otwarta dla wszystkich, nie tylko tych wybranych. Ale odnalezienie prawdy powoduje wewnętrzne zamieszanie. Sam przeszedłem przez to i sam wiem, że wielu z was na pewno przeszło przez czas, kiedy znaleźliście coś, wyglądało jako prawdę i potem co w środku się działo? Nic, tylko zupełne zamieszanie i ból. I takie pojęcie, czy wszystko, co dotychczas wiedziałem, naprawdę jest niczego warte. No, ja powiedziałbym, że to jest dosyć pospolite takie wydarzenie, że kiedy człowiek znajduje prawdę, musi z wielką pokorą powiedzieć, że wszystko, co dotychczas próbował, jest do niczego. I to jest zamieszanie i się człowiek niepokoi. Co robić? Czy wierzyć w to? W co wierzyć w ogóle? Ale kiedy człowiek w końcu przyjmuje prawdę, to przychodzi podziw. To, co widzi, to widzi, że jest piękne. I wtedy właśnie jest ten podziw, że zadziwi się właśnie. I znajdzie spoczynek. Ja myślę, że ten spoczynek, o którym tutaj mówiono, to nie jest spoczynek w sensie już znam prawdę i mogę sobie odpocząć. Albo już dalej nie ma problemów, wiem o co chodzi, już nic nie potrzebuję w dodatku. Spoczynek to jest słowo, które powtarza się często w Ewangelii Tomasza i w innych tych tekstów z Nag Hammadi. I to określa stan mistyczny w jedności z Chrystusem. A więc to jest stan, można powiedzieć, stan niedualności, kiedy już to i tamto jest połączone, to, co na górze i na dole jest połączone, męskie i żeńskie stały się jednością. A więc to jest stan jedności. I w tym i właśnie ten logion mówi, że że człowiek zadziwi się, będzie królował, to znaczy, że będzie, i co do królowania można, właśnie przeczytam wam cytat z Księgi Mądrości, który wyskoczył mi akurat. A zatem pragnienie mądrości, wiedzę do królewskiej chwały. Do królewskiej chwały. Jeśli więc cieszą was władcy ludów, trony i berła, ceńcie sobie mądrość, byście mogli królować na wieki. A więc jest trochę tego sensu też, że
kiedy człowiek dojdzie w końcu do prawdy i do mądrości, to wtedy to jest tak jak królowanie na wieki właśnie. No, w każdym razie tyle chciałem wam może powiedzieć dzisiaj i może przejdźmy do dyskusji nad tym materiałem, nad tymi logionami albo cokolwiek jeszcze chcielibyście dyskutować.